Dzień dobry kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym wzorem na jajkowy brelok. Już tych breloczków troszkę mamy na kanale. Całą playlistę Wam zrobiłam. Także wszystkie one w tej playliście będą umieszczone. A tym razem pokażę Wam, jak wykonać taką małą, słodką, jajową kapibarę. Teraz są bardzo modne te kapibary, dlatego jej też nie mogło zabraknąć i tutaj na tym kanale. Także już mówię, co potrzebujemy do wykonania takiej słodkiej kapibarki. No, standardowo włóczkę. I tak, mamy włóczkę na ciałko. I tutaj to jest ten kolor. Ja przynajmniej dobrałam ten kolor. Wy możecie inny dobrać, jaki Wam pasuje. Do tego odrobinka brązowej włóczki na pyszczek i uszy. I to już obojętne, jaką sobie dobierzecie. Troszeczkę, dosłownie troszeczkę czarnej włóczki na wyszycie oczek i tutaj noska. Szydełko. I ja tutaj mam szydełko 2,5 mm, a dobrałam je do włóczki Yarnard Jeans, bo na takiej włóczce tutaj pracuję. Potrzebujemy również wypełnienia, trochę wypełnienia. Ja mam kulkę silikonową, nożyczki, igła. I jeżeli chcecie, aby ta kapibarka to był Wasz breloczek, to przyda Wam się również takie kółeczko do breloczka. I to jest, myślę, wszystko, co jest nam potrzebne. Zanim zaczniemy, będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję na moim kanale oraz jak zajrzycie do opisu, gdzie jest link do Buy Coffee. Tam możecie postawić mi wirtualną kawkę. To jest taka forma wsparcia mojego kanału. Za wszystkie kawy, kochani, bardzo Wam dziękuję. Ja już więc nie przedłużam i zaczynamy. Zaczniemy sobie od wykonania magicznego kółeczka. I jeżeli jeszcze nie potraficie zrobić magicznego kółka, ja jak zwykle odsyłam Was do tego tutaj filmiku. To jest mój filmik i tu w nim pokazuję, jak krok po kroku wykonać magiczne kółko. I jak już będziemy mieli nasze kółeczko, robimy na nim 6 półsłupków. Wkładając do środka szydełko pod te dwie nitki, przeciągamy włóczkę i przez dwie pętelki. Mamy pierwszy półsłupek, znowu wkładamy szydełko, przeciągamy włóczkę przez dwie pętelki, drugi półsłupek, trzeci półsłupek, czwarty, piąty i szósty półsłupek. Teraz ciągniemy za tą krótką nitkę i zaciskamy tym sposobem nasze magiczne kółko. Mamy 6 półsłupków. Możemy sobie odliczyć 1, 2, 3, 4, 5, 6. I tutaj w ten półsłupek się wbijamy. To jest pierwszy półsłupek, który wykonaliśmy. Wbijamy się w niego i zaczynamy drugie okrążenie. W tym okrążeniu zrobimy 6 razy 2 półsłupki w jednym, czyli robimy najpierw jeden półsłupek w tym miejscu, a następnie drugi. Mamy 2 w jednym. Teraz mamy drugi półsłupek i w nim również zrobimy 2 półsłupki. W kolejnym półsłupku 2 półsłupki, w kolejnym 2 półsłupki. To jest już nasze czwarte powtórzenie. Tutaj w piątym 2 półsłupki i w szóstym półsłupku 2 półsłupki. Mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12 półsłupków na okręgu i zaczynamy od razu kolejne, trzecie okrążenie. Robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem pojedynczy i 2 w jednym. I mamy jedno powtórzenie. Teraz drugie. Półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. To mamy drugie. Półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym.
trzecie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym, czwarte powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym, piąte powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym, szóste powtórzenie. Mamy 18 półsłupków na okręgu. Kolejne okrążenie. Zrobimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. Mamy pierwsze powtórzenie, teraz drugie. Półsłupek, półsłupek, 2 w jednym. Teraz trzecie powtórzenie. Półsłupek, półsłupek, 2 w jednym. Czwarte powtórzenie. Półsłupek, półsłupek, 2 w jednym. Piąte powtórzenie. Półsłupek, półsłupek i 2 w jednym. I szóste powtórzenie. Półsłupek, półsłupek i 2 w jednym. Mamy 24 półsłupki tutaj na okręgu. Kolejne okrążenie. Robimy 6 powtórzeń, a każde jedno powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem, 3 pojedyncze półsłupki i 2 w jednym. Drugie powtórzenie. Półsłupek, półsłupek, półsłupek i 2 w jednym. Trzecie. Raz, 2, 3 pojedyncze półsłupki i 2 w jednym. Czwarte powtórzenie. 1, 2, 3 pojedyncze półsłupki i 2 w jednym. Piąte powtórzenie. Półsłupek, półsłupek, półsłupek i 2 w jednym. I jeszcze jedno powtórzenie. Półsłupek, półsłupek, półsłupek i 2 w jednym. I mamy 6 gotowych powtórzeń. Po tym okrążeniu mamy 30 półsłupków na okręgu. I teraz kolejne 10 okrążeń robimy dokładnie takich samych. Wykonujemy 30 półsłupków. Każdy półsłupek nad półsłupkiem. Nic tutaj nie zwiększamy. Właśnie 30 półsłupków w jednym okrążeniu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 półsłupków. Każdy półsłupek nad półsłupkiem. I dokładnie takich okrążeń wykonujemy jeszcze 9. Ja je zrobię poza kadrem i zaraz do Was wracam. Okrążenia za mną. I teraz zaczniemy już zmniejszać naszą robótkę. Wykonamy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 3 pojedyncze półsłupki. Raz, 2, 3 i 1 półsłupek
z 2. Czyli jak normalnie robimy półsłupek, wkładamy szydełko pod 2 niteczki. Tak w tym przypadku wkładamy szydełko pod tą jedną niteczkę bliżej nas i przechodzimy na drugi półsłupek szydełkiem i też chwytamy pojedynczą nitkę bliżej nas. Obecnie mamy 3 pętelki na szydełku. Przeciągamy włóczkę przez 2, a następnie przez 2. I mamy pierwsze powtórzenie i znowu 1, 2, 3 pojedyncze półsłupki i 1 z 2. I 1 z 2. Mamy drugie powtórzenie. Teraz trzecie. 1, 2, 3 i 1 z 2. Czwarte powtórzenie. 1, 2, 3 i 1 z 2. Piąte powtórzenie. 1, 2, 3, 1 z 2 i szóste powtórzenie. 1, 2, 3 i 1 z 2. Kolejne okrążenie. Wykonamy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem i 1 z 2. Drugie powtórzenie. Półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem, 1 z 2. Trzecie powtórzenie. Półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem, 1 z 2. Czwarte powtórzenie. Półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem, 1 z 2. Teraz piąte powtórzenie. Półsłupek, półsłupek, 1 z 2. I szóste. Półsłupek, półsłupek i 1 z 2. Teraz sobie możemy wypchać to nasze ciałko. Zostaną nam do wykonania jeszcze tylko 2 okrążenia, a potem jeszcze kilka półsłupków, żeby zrobić uszka i kilka, żeby zrobić pyszczek. Także już jesteśmy blisko końca naszej pracy. Sobie wypełniamy dokładnie. I teraz biorę się za kolejne okrążenie. Robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem i 1 z 2. Mamy pierwsze powtórzenie. Półsłupek nad półsłupkiem, 1 z 2. Drugie. Półsłupek nad półsłupkiem, 1 z 2. Trzecie. Półsłupek nad półsłupkiem, 1 z 2. Czwarte powtórzenie.
półsłupek nad półsłupkiem, 1 z 2, piąte, półsłupek nad półsłupkiem, 1 z 2, szóste powtórzenie. Jeszcze tutaj mamy ostatnią szansę na wypchanie tej naszej kapibary do końca. I ostatnie okrążenie zrobimy po prostu 6 razy 1 półsłupek z 2 półsłupków. Jeden z 2, drugie powtórzenie 1 z 2, trzecie powtórzenie 1 z 2, czwarte powtórzenie 1 z 2, piąte powtórzenie 1 z 2 i szóste powtórzenie 1 półsłupek z 2 półsłupków. Teraz zostawiamy sobie dłuższą niteczkę, jeżeli chcemy, aby ta nasza kapibara była breloczkiem. Ucinamy, wyciągamy, ciągnąc sobie o tak. Następnie nawlekamy sobie tą nitkę na igłę i jeszcze musimy tu zaszyć tą dziurkę, którą mamy. Chwytamy sobie, przepraszam, pojedyncze niteczki i przeciągamy. Na sam koniec ja jeszcze wbijam się w środek tutaj i przechodzę igłą na drugą stronę. Tu sobie delikatnie zaciągamy. Tym się zajmiemy na samym końcu przyszyciem tego kółeczka. A teraz bierzemy się za zrobienie uszek oraz pyszczka. Uszka. Zaczniemy od magicznego kółeczka. I żeby zrobić uszka, wystarczy, że wykonamy 5 półsłupków na magicznym kółku. Raz, 2, 3, 4 i 5. Teraz sobie zaciskamy nasze magiczne kółko. Ucinamy włóczkę. Wyciągamy ją. I jedno ucho mamy gotowe. Zrobię od razu drugie. Raz, 2, 3, 4, 5. Zaciskamy. Ucinamy. Wyciągamy. I drugie uszko jest gotowe. Uszy mamy. Teraz zrobimy pyszczek. Magiczne kółeczko. I teraz na naszym magicznym kółku 6 półsłupków. Raz, 2, 3, 4,
5 i 6. Zaciskamy nasze kółeczko i teraz zaczniemy drugie okrążenie, wbijając się w pierwszy półsłupek, który wykonaliśmy. Robimy 2 w jednym, 2 półsłupki w tym oczku, w tym półsłupku, raz i 2, następnie półsłupek nad półsłupkiem, w kolejnym półsłupku też jeden półsłupek, znowu 2 w jednym, półsłupek, półsłupek i w kolejnym półsłupku robimy oczko ścisłe, czyli przeciągamy włóczkę i tą przeciągniętą włóczkę przeciągamy przez pętelkę na szydełku. Oczko łańcuszka, ucinamy włóczkę, zostawiamy ją troszkę dłuższą, bo musimy czymś przyszyć ten nasz pyszczek. No chyba, że chcecie go przykleić na kleju na gorąco, tak też można zrobić. Ale nie wszyscy mają klej na gorąco, dlatego pokażę, jak doszyć i uszka, i pyszczek. Mamy wszystko, także bierzemy się za zszywanie i doszywanie. Najpierw sobie przyszyjemy uszy i mamy tutaj 2 nitki, tą ze środka, no i tutaj tą z końca. I tak bierzemy tą ze środka i tą nitką wymierzamy sobie miejsce, gdzie chcemy mieć uszka. Wszywamy się, a następnie tą kończącą nitką doszywamy to uszko. Wbijamy się tutaj w główkę maskotki, przechodzimy na drugą stronę ucha i chwytamy sobie tutaj nitką to nasze włóczkowe ucho. Przebijamy się z powrotem, przyszywając to uszko. Tak. I jeszcze sobie tutaj chwytam raz te nitki. Wszywam się w głowę i przechodzę nitką w to miejsce, gdzie przeszłam tą pierwszą niteczką. Tak. Związuję te nitki 2 na 2 supełki. A następnie albo je wszywam, albo je wciągam szydełkiem. Trochę za dużo wyszło, ale to się nic nie dzieje. Ucinamy te 2 nitki, nie uszkadzając naszej maskotki. Przyszyjemy od razu drugie uszko. I robimy dokładnie tak samo. Najpierw sobie przyszywamy albo wszywamy tą nitkę ze środka. A następnie doszywamy tą nitką z końca robótki. Że nie robótki, a z ucha.
Później już sobie poucinam te niteczki, powiążę je. Mamy uszka przyszyte. Teraz czas na pyszczek. I tak samo najpierw przyszywam sobie tą nitkę środkową z magicznego kółeczka. A później przyszywamy sobie po kolei ten nasz pyszczek. Musimy dokładnie każdy jeden półsłupek tutaj doszyć. Tak, a na koniec przechodzimy gdzieś dalej tą nitką. Ucinamy sobie wszystkie niteczki i bierzemy się za wyszywanie pyszczka i oczek. No więc tak, kochani, wszywamy się tutaj czarną niteczką gdzieś z tyłu albo z boku naszej kapibary. Przechodzimy igłą tutaj. Mniej więcej, już Wam pokażę gdzie, tylko się przebije. O. Tak. Następnie przechodzimy igłą tutaj w bok i w środku tutaj od razu tak się przebijamy. I tu w dół przechodzimy igiełką. Żeby wyszyć oczka naszej kapibary, chwytamy sobie tutaj z boku gdzieś 2 półsłupki. I to samo robimy z drugiej strony. Na końcu przechodzimy igłą w to miejsce, gdzie zaczynaliśmy. Związujemy te 2 nitki. Później je sobie wszyjemy i mamy gotową naszą kapibarę. Jeszcze tylko musimy przyszyć kółeczko od breloczka.
Kółeczko przyszywamy na okrętkę. Tak, przybając się to w głowę i znowu w kółeczko. I znowu w główkę. Znowu kółeczko. I znowu naszą maskotkę. Na koniec przeszywamy się gdzieś dalej. Ucinamy włóczkę. I mamy gotową naszą kapibarę. Ja Wam za dzisiaj ślicznie dziękuję. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do dzwoneczka oraz do opisu, bo w opisie są różne przydatne linki, na przykład Instagram, gdzie pokazuję różne czasami i przedpremierowe zdjęcia. Także warto tam zajrzeć. W opisie jest też link do Buy Coffee, gdzie można postawić mi wirtualną kawkę. Ja za wszystkie kawki bardzo Wam, kochani, raz jeszcze dziękuję. I to na dzisiaj już tyle. Trzymajcie się cieplutko. Wszystkiego dobrego i powodzenia.